Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Ostatnia szansa na spadki na giełdzie. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Ostatnia szansa na spadki na giełdzie. Rozpoczynamy ostatni tydzień września, rozpoczynamy ostatnią prostą przed końcem trzeciego kwartału i rynki wkrótce muszą odpowiedzieć na pytanie, co robić nie tylko w następnych dniach, ale także w kolejnych okresach, w kolejnych interwałach. Dlatego też wydarzenia, które teraz będą miały miejsce, oczywiście silnie rosną na znaczeniu. Zaczynamy od amerykańskich stóp procentowych, które są teraz najistotniejsze, żeby zrozumieć procesy, które powodują, że inwestorzy dyskontują pewien rodzaj scenariuszy dotyczący przyszłych stóp procentowych. Jak widzimy, implikowana stopa procentowa ostatecznie po Fedzie nie zmieniła się nawet w sposób delikatny, jeżeli chodzi o oczekiwania co do następnej podwyżki stóp procentowych. Znika szansa na następną podwyżkę stóp procentowych. Jest tylko 48% prawdopodobieństwa, że jakakolwiek podwyżka stóp wystąpi i te prawdopodobieństwo, myślę, że zależy od tego, jaka będzie ścieżka przyszłe zachowanie najważniejszych czynników, które wpływają na inflację, czyli w tym wypadku ropy naftowej. Stany Zjednoczone są na to niezwykle wyczulone. Jako że ropa naftowa idzie w górę, rosną także oczekiwania, że te stopy procentowe będą co najmniej na podwyższonych poziomach przez dłuższy czas i takim odzwierciedleniem rynkowym obaw o to, że inflacja może do nas powrócić, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych, jest zachowanie amerykańskich obligacji dziesięcioletnich. Jak widzimy, rentowności zbliżają się do tych kluczowych poziomów 4,5%. 4,5% jest dobrze wskazywany nawet przez analizę wykresów średnioterminowych. To jest miejsce, gdzie przebiega górne ograniczenie kilkumiesięcznego kanału wzrostowego na wykresie rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich, ale to, że amerykańskie rentowności rosną, a rentowności w innych częściach świata nie rosną aż tak bardzo, implikuje kolejne rynkowe konsekwencje. I na tym następnym wykresie widzimy, jak bardzo zmienia się teraz, zwiększa się ten spread, czyli różnica między rentownościami amerykańskich obligacji, a rentownościami obligacji różnych innych dużych gospodarek na świecie, chińskiej, niemieckiej, Wielkiej Brytanii czy też Japonii. Ta presja na to, żeby amerykańskie aktywa, żeby amerykańskie obligacje były coraz bardziej atrakcyjne, wywołuje kolejne konsekwencje. A tą konsekwencją jest umocnienie amerykańskiego dolara. Czyli początek tego materiału jest pokazaniem, że teraz kluczowe jest zrozumienie percepcji inwestorów co do oczekiwań inflacyjnych, które się odzwierciedlają na wykresach amerykańskich obligacji, a amerykańskie obligacje, ich zachowanie, wzrost rentowności powoduje przesunięcie na rzecz amerykańskiego dolara, a amerykański dolar i rentowności rzutują później na inne klasy aktywów, o czym będzie teraz w tej części. Ponieważ przechodzimy już do rynku akcji, przechodzimy już do odpowiedzi na pytanie, czy te najbliższe dni to jest ostatnia szansa na spadki na giełdzie. Zwróćmy uwagę teraz, jak bardzo na przestrzeni ostatnich dni mamy wpływ zachowania wzrostu rentowności amerykańskich obligacji na negatywne zachowanie indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. I widzimy, że im bardziej rosną te rynkowe stopy procentowe, tym bardziej spadają indeksy giełdowe. Jest to uzasadnione w postaci przełożenia się zachowania tej rynkowej stopy procentowej na stopę dyskontową, która jest używana do modeli wyceny spółek giełdowych, modeli dochodowych wyceny spółek giełdowych, więc im wyższa ta rynkowa stopa procentowa, tym niższe są wyceny spółek giełdowych w modelach, które wyceniają ich przyszłą wartość i stąd też powoduje to presję na spadek indeksów giełdowych. Wniosek więc jest taki, że jeżeli rentowności amerykańskich obligacji będą w kolejnych tygodniach, w kolejnych dniach szły dalej do góry, to jest duża szansa na to, że spadki indeksów giełdowych będą miały miejsce.
Natomiast jeżeli się okaże, że rentowności amerykańskich obligacji się odwracają, czyli zaczynają spadać, to wystąpi presja na rzecz osłabienia amerykańskiego dolara i wystąpi równolegle presja na to, żeby podwyższać te wyceny spółek giełdowych, czyli żeby indeksy giełdowe wróciły do tendencji wzrostowych. Jeszcze raz przypominam wyniki ankiety, która pokazuje ocenę inwestorów, co się ma stać z indeksem Standard & Poor's, jeżeli rentowności tych 10-letnich obligacji sięgną poziomu 4,5%. I to się właśnie teraz dzieje. I zdecydowana większość inwestorów, 3/4, spodziewają się spadku nawet w okolice 10%, a to by oznaczało cofnięcie indeksu Standard & Poor's z rejonu 4400-4500 punktów w rejon 4000 punktów, a ja przypominam, jesteśmy na razie tylko na poziomie 4300 punktów, czyli i według tej ankiety indeks giełdowy Standard & Poor's ma potencjał jeszcze nawet mocny do kontynuacji tendencji spadkowej. I my teraz będziemy sobie musieli odpowiedzieć, czy ta percepcja, te wyniki tej ankiety będą miały odzwierciedlenie w rzeczywistości, czy też rynek zachowa się zupełnie odmiennie. Jak widzimy, w poprzednim tygodniu zakończyliśmy tydzień na tygodniowych minimach, co oznacza, że rynek przejmuje się tym, co się dzieje i zwiększa szanse na to, żeby ta tendencja spadkowa była kontynuowana. A wykresy pokazują, że najbliższe wsparcia są zlokalizowane około 100 punktów niżej, więc jest szansa, i to nawet spora, na kontynuację tendencji spadkowej i jest to scenariusz bazowy w najbardziej krótkoterminowej perspektywie. I w tej sytuacji odpowiedź na pytanie, czy będziemy mieć ostatnią szansę na spadki na giełdach, myślę, że podpowiada nam statystyka. I przypominam znowu te niezwykle interesujące statystyki. Na przestrzeni już prawie 100 lat historii okazuje się, że najgorszym miesiącem do inwestowania na indeksie Standard & Poor's jest właśnie wrzesień. I ten rok dokładnie potwierdza, że tak jest. Nawet ta tendencja spadkowa jest większa niż średnia statystyczna zachowania indeksu Standard & Poor's we wrześniu. Dlatego też zagrożenie ze strony kontynuacji tendencji spadkowej płynie z tego też zachowania statystycznego indeksu Standard & Poor's. Natomiast optymistyczną wiadomością, bardzo dobrą dla byków na giełdzie, dla tych wszystkich, którzy liczą na tendencję wzrostową, nawrót do hossy, jest cykl prezydencki. Jeszcze raz przypomnę kolejną niezwykle interesującą statystykę, która mówi, jak na przestrzeni ostatnich tych prawie 100 lat zachowuje się indeks Standard & Poor's podczas pierwszej kadencji danego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. I ten wykres jest podzielony na 4 części, ponieważ kadencja prezydenta trwa 4 lata. Pierwszy rok kadencji nowego prezydenta przynosi średnio 3,6% stopy zwrotu z indeksu Standard & Poor's. Drugi rok jest najgorszy, przynosi nam albo korektę, albo niewielkie wzrosty. Natomiast trzeci rok, przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, trzeci rok pierwszej kadencji danego prezydenta jest najlepszy, przynosi aż 14%, średnio 14% stopy zwrotu z indeksu giełdowego Standard & Poor's, plus następny rok, już rok wyborczy, także przynosi kontynuację tendencji wzrostowej, tylko że rok przed wyborami w Stanach Zjednoczonych przynosi tą tendencję najbardziej gładką. No i ewidentnie wykres Standard & Poor's w ostatnim czasie potwierdza, niezwykle wspiera ten scenariusz zarysowany na przestrzeni historii ostatnich 100 lat. Więc myślę, że jest ogromna szansa na to, że będziemy świadkami nawrotu tendencji wzrostowej w końcówce tego roku, a na giełdzie, na indeksie Standard mamy ostatnią szansę na spadki, ze względu na to, że statystyka faworyzuje scenariusze prowzrostowe w długim i w średnim terminie, natomiast statystyka tylko w krótkim terminie faworyzuje to, żeby kontynuować korektę spadkową. Dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się wydarzy, ale jeszcze raz przypomnę, oznaczałoby to także, że mają spadać rentowności amerykańskich obligacji. Natomiast można też sobie wyobrazić sytuację, kiedy rynek zacząłby zdecydowanie lekceważyć to, co się teraz dzieje na rentownościach amerykańskich obligacji, ale od tej siły spadków podczas tego ostatniego tygodnia we wrześniu, ostatniego tygodnia w trzecim
kwartale będzie uzależniona odpowiedź na pytanie, jak bardzo rynek jest odporny na wzrost rynkowej stopy procentowej. Naprawdę warto być teraz na rynku i obserwować to, co się będzie dzieje, ze względu także na to, że cały następny rozpoczynający się teraz tydzień jest raczej pozbawiony ważnych danych makroekonomicznych, a to oznacza, że będzie duża szansa na to, żeby w gładki sposób dyskontować sentyment, który jest teraz na rynku i ten sentyment będzie decydował o kierunku ruchu. Natomiast jeżeli zobaczymy na modele fair value, które oceniają, jaka jest wartość godziwa na chwilę obecną indeksu Standard & Poor's w porównaniu do zysków, które generują spółki zawarte w tym indeksie, to według Bloomberga jesteśmy dokładnie na poziomach, które pokazują nam na chwilę obecną godziwą wycenę tego indeksu. Więc poziomy w rejonie 4300 oznaczają, że indeks giełdowy jest idealnie wyceniony, nie jest ani przewartościowany, ani niedowartościowany. Natomiast jeżeli faktycznie zaczęlibyśmy dyskontować recesję, jakiś mocny krach amerykańskiej gospodarki, to na następnym wykresie widzimy, które sektory zachowywałyby się najlepiej, a które najgorzej przed i po osiągnięciu punktu rozpoczęcia recesji amerykańskiej gospodarki. I dzisiaj giełda w Azji. Indeksy w Japonii rosną, indeksy giełdowe w Chinach spadają. Miks sygnałów powoduje, że prawdopodobnie giełdy w Europie rozpoczną neutralnie na poziomach zbliżonych do piątkowego zamknięcia. Jednak powiązania Ameryki ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o wydarzenia na giełdzie, są mocne. Dlatego też rośnie prawdopodobieństwo, że indeks DAX w końcu wybije dołem z tej półrocznej konsolidacji, a w takiej sytuacji to przyspieszenie tendencji spadkowej może wystąpić. Myślę, że jest bardzo dużo zleceń obronnych typu stop pod tymi wsparciami, które widać na wykresie i nawet drobne ich naruszenie może wywołać lawinę tendencji spadkowej, do której później dołączaliby się technicy, jeżeli taka sytuacja by wystąpiła, ponieważ jeszcze ona nie ma miejsca, w każdej chwili może wystąpić. Od tego sentymentu na giełdach, od tego, czy zostanie wykorzystana ostatnia szansa na spadki na giełdzie, będzie uzależniony także los indeksu w Niemczech. A jak się pozycjonują najważniejsi gracze w ostatnim tygodniu? Widzimy tutaj, że indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych były raczej sprzedawane, czyli były dodawane netto krótkie pozycje do indeksu Standard & Poor's, ale skala była niewielka. Netto były kupowane kontrakty na indeks Nasdaq, co jest bardzo interesujące. Z takich ciekawostek warto zwrócić uwagę, jak silnie były dodawane na przykład długie netto pozycje do funta brytyjskiego. I z danych, które dzisiaj poznamy, najciekawsze będą wrześniowe odczyty wskaźników IFO dla niemieckiej gospodarki i częściowo te dane będą miały także przełożenie na zachowanie polskich aktywów. Warto być tego świadomym. Na rynku złota także wyczekiwanie na to, co się wydarzy na amerykańskich obligacjach i na amerykańskim dolarze. Moim zdaniem bardzo ciekawe wnioski płyną z zachowania indeksu, który pokazuje, co się dzieje z surowcami takimi jak miedź. Miedź w tym wypadku w poprzednim tygodniu obroniła swoje wsparcie, dlatego też nie ma jeszcze takich wyrazistych sygnałów prospadkowych, ale widzimy, że także i tu od wielu miesięcy mamy konsolidację i rynek nie jest w stanie ostatecznie wybrać kierunku ruchu, a ten kierunek ruchu pozwoli nam także zwiększyć albo zmniejszyć prawdopodobieństwo spadków na giełdzie. Z ciekawostek, mapa świata, gdzie pokazana jest inflacja cen żywności i widzimy tutaj, gdzie ceny żywności rosną najmocniej, gdzie najmniej. I na koniec rynek dotyczący Bitcoina, najbardziej popularnej kryptowaluty, który raczej faworyzuje scenariusze prospadkowe niż prowzrostowe i kącik poświęcony polskim aktywom ze względu na to, że i one są niezwykle czułe na zachowanie amerykańskiego dolara. Przypominam, jeżeli amerykański dolar globalnie się umacnia, to w takiej sytuacji występuje presja na rzecz pozbywania się polskich aktywów, ale gdyby się okazało, że euro-dolar wraca do tendencji wzrostowej, to w takiej sytuacji byłaby to negatywna informacja
dla tych, którzy liczą na spadki na indeksach giełdowych, a byłaby bardzo pozytywna dla tych wszystkich, którzy liczą na wzrosty indeksów giełdowych także w Polsce. Polski złoty jest pod wpływem cały czas słów, które były werbalną interwencją. Raczej ma tendencję, złoty pokazuje tendencję i ochotę do umocnienia. Polskie obligacje tylko w niewielki sposób dyskontują wzrost amerykańskich stóp procentowych. Tutaj początek cyklu obniżek stóp procentowych odbija się tym, że takie wzrosty rentowności są bardzo skromne i ubogie, a sam indeks WIG20 walczy o te wsparcia w rejonie 1900-1930. Przypominamy, jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna, ważne wsparcia, więc utrzymywanie się nad tym poziomem faworyzuje scenariusze prowzrostowe i dopiero pokonanie tego poziomu 1900 dałoby szansę na rozpoczęcie mocniejszych spadków, rozpoczęcia kolejnej fali spadkowej, ale myślę, że szansa na to wyraźnie spada. Czy tak będzie? Zobaczymy. Z dzisiejszych danych dla Polski poznamy o godzinie 10 stopę bezrobocia, natomiast tutaj nikt nie spodziewa się jakiejkolwiek zmiany, jeżeli chodzi o tą wartość stopy bezrobocia. Myślę, że naprawdę mamy ostatnią szansę na spadki na giełdzie. Warto obserwować w tym tygodniu zachowanie światowych indeksów giełdowych. Przypominam, kluczem do tego jest zrozumienie tego, co płynie z rynku obligacji ze Stanów Zjednoczonych. One wyznaczają nam potencjalne obawy o ryzyko albo zachętę do ryzyka. Dlatego też jeżeli ktoś chce sobie szukać odpowiedzi na to pytanie, czy będą szanse na spadki na giełdzie, warto w pierwszej kolejności patrzeć na zachowanie amerykańskiego rynku długu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć!